Cześć, tu Martyna. Witajcie na kanale Secret Place, a dzisiaj ze mną wyjątkowy gość, szef kuchni i właściciel restauracji Eliksir w Gdańsku, Paweł Wątor, z którym porozmawiam o przyjemności z jedzenia. Dzień dobry. Tylko przyjemność z jedzenia, no bo z czego innego czerpać przyjemności? Słuchaj, miałabym kilka pomysłów. Tak właśnie chciałem zahaczyć, bo myślę, że te przyjemności naprawdę można czerpać z wielu aspektów życia i również jedzenie jest jednym z nich. Ależ absolutnie zgadzam się w 100%. Jedną z największych chyba przyjemności, no właśnie, wiesz, jeżeli mówimy o przyjemności z jedzenia, no to pierwsze co przychodzi do głowy afrodyzjaki. Klasyka gatunku. Tak Jakie jest. afrodyzjaki możemy znaleźć w kuchni? No słuchaj, idąc klasyczną Wikipedią, bo każdy z nas teraz również przed kamerami możemy złapać swoje telefony, jesteśmy w takim czasie, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, wszystkie informacje i oczywiście pierwsze pojawiają się ostrygi, pojawiają się banany, pojawiają się truskawki, pojawiają się również owoce morza jako takie. Tutaj pewnie Omułki wskazują swoim designem naturalnym faktycznie jako afrodyzjak. Mamy również bardzo dużo płynów, jeżeli chodzi o afrodyzjaki, bo pójdą od guarany. Będziemy mieli na przykład, co mnie zdziwiło zresztą, bo również sok ananasowy jako taki. Nie wiem, czy to jest kwestia już słodyczy i przekazania tych słodyczy dalej w organizm, czy może chodzi tutaj o jakiś aromat. Myślę, że wszystkie te afrodyzjaki, które oficjalnie są poznawalne jako te do jedzenia i spożywcze, no niosą za sobą jeszcze troszeczkę ciemniejszą historię. Coś tam więcej musi w tym zagrać, bo widzimy, że abstrahując od rogu nosorożca i gnijącej płetwy rekina, czyli tych afrodyzjaków w dalekiej Azji, no to bliższe nam jednak są te smaki, które jeszcze jesteśmy w stanie zaakceptować, a niektóre oczywiście zjeść z przyjemnością, jak truskawki czy owoce. Z ostrygami próbowałem tak podpytać i naszych gości, i osoby znajome, i również z branży. No i z tymi ostrygami faktycznie coś w nich jest. Czy to jest ta mineralność, czy to jest to, że to faktycznie spożywamy to zwierzę żywcem mimo wszystko. Tutaj przepraszamy, wegan, wegetarian, trudno, to są afrodyzjak afrodyzjakiem. I to daje faktycznie uczucie trochę innego bodźca dla naszego organizmu. Dzieje się w naszym układzie pokarmowym, tym sensorycznym, jak i w jamie ustnej, coś zupełnie innego niż przy jedzeniu klasycznego schabowego. I myślę, że tu jest troszeczkę ukryta taka tajemnica afrodyzjaków. Są to rzeczy, które powodują w naszym organizmie jakąś większą reakcję niż tylko zaspokojenie głodu. No właśnie, mówisz o pewnej mineralności ostryg. Czy to tak jest, że faktycznie w afrodyzjakach są jakieś konkretne substancje, które determinują, że dany produkt spożywczy jest afrodyzjakiem albo nim nie jest? Jest sporo tych składników. Wskazują na potas, wskazują na witaminę C, wskazują na chininę, wskazują na elementy, które tak naprawdę znajdują się w większej ilości produktów spożywczych. Bo jakbym miał powiedzieć potas, to ja mam od razu w głowie pomidory. Oczywiście, Nie? klasyka. I nikt nie wskazuje pomidora jako afrodyzjaku. Nie wiem, i tak myślę, bo to prawdopodobnie musielibyśmy zrobić szersze badania, długoterminowe, tak z 50 lat, żeby było to adekwatne. I chodzi raczej o rzadkość stosowania pewnego składnika, pewnych surowców. Czyli że on jest zaskakujący. Zaskakujący jest, tak. Wiesz, sama odwiedzałaś mnie w Eliksirze nieraz. I myślę, że jedzenie w Eliksirze, słyszałem taką opinię, sam nie doznałem, natomiast słyszałem opinię o gastroorgazmie. Gastroorgazm, no brzmi... Ja nie wiem, czy słuchacie, tutaj zrobimy taką krótką, małą reklamę Pawła Lorocha ze swoją gastrofazą i on bardzo często używa tego sformułowania na przykład do swoich czytelników, gdzie czyta maile, listy i konwersacje ze swoimi słuchaczami i faktycznie gastropaserzu, tutaj gastroorgazm, nie wiadomo, uniesienia gastryczne. I myślę, że to wszystko ma wspólny mianownik, jest to wyjątkowy posiłek, stworzony niesztampowo,
zupełnie z innymi składnikami, połączeniem tych składników, ale według mnie z zachowaniem bardzo ważnych proporcji. Proporcji słodyczy, kwasowości, soli i goryczy. Gdzieś tam to wszystko oplecione umami, piątym smakiem, natomiast w odpowiednich proporcjach i bardzo zdeklarowanych indywidualnie dla nas. Czyli ty będziesz miał, dla ciebie będzie to inny zestaw proporcjonalny składników, które spowodują nie tylko uśmiech na twojej twarzy, ale może jakieś takie mrowienie w podbrzuszku, niż na przykład dla mnie, czy dla kogokolwiek innego. Tutaj nawet nasz operator, myślę, że mógłby się skusić na jakąś mieszankę składników, która mimo wszystko spowodowała, że poczuje mrowienie w niektórych elementach swojego ciała. Słuchaj, składniki składnikami, czyli szukamy tych składników o specyficznych substancjach w nich zawartych, szukamy tych składników rzadkich, takich bardziej egzotycznych, wyjątkowych, ale wiesz, wydaje mi się, że na koniec, żeby doświadczyć właśnie tego gastroorgazmu, to nie chodzi tylko o składniki. Nie, to nie będą tylko składniki. To jest, słuchajcie, to tak jakbyśmy mieli zadeklarować, słuchajcie, pozycja 6-9 gwarantuje i zaspokaja wszystkie możliwości i partner, i partnerka wychodzą W pełni usatysfakcjonowani. w pełni. No nie. Mhm. Zabrakłoby atmosfery, zabrakłoby osoby, z którą jesteśmy, zabrakłoby takich elementów jak, mówię tutaj tylko o gastro w takim razie, oddania kawałka duszy na talerzu. Czyli dopieszczenie składników, aby one później mogły dopieścić osobę. Czyli poprawne techniczne wykonanie każdego dania będzie miało tak duży wpływ na efekt końcowy, jak również zastosowane składniki. Ciężko mi dzisiaj powiedzieć tak naprawdę, gdzie postawić szalę, nie? Co jest ważniejsze. Czy ważniejszy będzie ten składnik, to, co ma w środku sobie, te wszystkie składniki odżywcze, mineralne, smakowe, aromaty, jego wygląd zewnętrzny również, czy sposób, w jaki ewentualnie kucharz potraktuje te składniki i pokaże to później na talerzu. No bo nawet jeżeli zastosuje poprawną technikę, wszystko wysmaży perfekcyjnie, wszystko pokroi tak, jak powinno być. To danie nie tylko pachnie i wygląda i smakuje, ale jeszcze czy właśnie odpowiednio je poukłada na talerzu. Czy później przy samym serwisie panuje odpowiednia atmosfera, fajny klimat, Dokładnie. idealna osoba z drugiej strony. Ja już nie mówię o świeczkach, bo w restauracjach dość ciężko to jest zrobić, żeby indywidualnie gdzieś tam sobie jeszcze dodatkowy zrobić anturaż zewnętrzny i zawsze mamy jakieś osoby wokół nas. Nie? W easy restauracjach zawsze mamy te osoby, wiecie, tam dzisiaj to są 2 metry odległości. Ale kiedy w przyszłości będzie to trochę mniejsza odległość i faktycznie to musi być to, wiesz, to spojrzenie. Tak siedzicie razem w dwójkę i cały świat przestaje istnieć wokół was, nie? Mimo tego, tworząc oczywiście tą atmosferę muzyki, światła, cienia, aromatu, tego, co w powietrzu się dzieje, nie? Bo to wszystko sumarycznie, myślę, jak w zaciszu swojego domu, nie? Z jednej strony. Tam można fajnie wszystko przygotować i mieć pełną kontrolę nad tym. Wychodząc gdzieś do restauracji, potrzebujemy, aby ktoś to za nas stworzył. No i tutaj, czy trafi w nasze serce, nie? W nasze gusta. W nasze gusta. No wiesz, jedzenie jest, zawsze tak podchodziłam do jedzenia, do jedzenia, do gotowania, że to jest coś, co przecież pobudza wszystkie nasze zmysły. Tak jak mówisz o pięknym podaniu dania, oddziałujemy na wzrok. Tak jest. Jedząc jedzenie oczywiście oddziałujemy na zmysł smaku, ale czujemy też jego zapach. Czasami słyszymy jakieś skwierczenie na przykład w przygotowaniu. Tak, chrupkość, tutaj to wszystko musi zadziałać. Tak, to jest strasznie takie, wiesz, esencjonalne. Tutaj się robi zmysłowo po prostu do granic możliwości. W restauracji Elixir oczywiście mamy spełnione wszystkie warunki, o których mówisz, bo mamy piękne, stylowe wnętrza, cudowne Dziękujemy. jedzenie, szapoba dla Ciebie. To jest razem, ja tu nie biorę całości dla siebie. Słuchajcie, ekipa, która za tym wszystkim stoi, warto o nich wspomnieć, bo jedna osoba świata nie uczyni. Oczywiście, że tak. No ale właśnie, wspominasz o zaciszu domowym Mhm. i wiem, że macie w swojej ofercie coś, co to zacisze domowe może nam cudownie urozmaicić i właśnie dodać ekstra zmysłowości, bo w tej chwili skupiliśmy się bardzo na jedzeniu, no a co z napojami?
Bo wiesz, o tych afrodyzjakach w jedzeniu się mówi bardzo dużo, Tak. a zupełnie nie wspomina się o tym w kontekście napojów, no chyba, że mówimy o szampanie, a myślę, że to Z też truskawką w środku, prawda? koniecznie, ta truskaweczka. Albo malina w prosecco. Dokładnie. A wiem, że napoje, właśnie na przykład wasze eliksiry w butelce potrafią też pięknie zwieńczyć właśnie takie zacisze domowe, pyszną kolację. No właśnie, czy w napojach też mogą być afrodyzjaki? Te afrodyzjaki, o których rozmawiamy, jako składnikowych może i nie występują, ale jako całość, zestawienie, tu mamy przykład na przykład 3 butelek. Jest to lime sour z trawą cytrynową, z olejkami eterycznymi limonki, robiony na naturalnych sokach limonkowych i od cukrze. A cukier to energia, a energia i to taka dodana nagle. Oczywiście można ją powinno spożytkować w przeciągu kolejnych pół godziny. Natomiast również są to eliksiry, które miesza się właśnie z alkoholami, które również delikatnie rozluźniają atmosferę. Dają możliwości poeksperymentowania i otwarcia się na rzeczy, których byśmy normalnie nie spróbowali. Oczywiście, znoszą pewne nasze zahamowania, chociaż pamiętajmy o tym, że w zbyt dużych ilościach O, no nie, nic co w nie- dużych ilościach nie niedobre. polecamy, bo tutaj faktycznie ta, że tak powiem, wydolność seksualna może troszeczkę, zwłaszcza w przypadku panów, się obniżyć. Tak jest. No a jakie jeszcze mamy połączenia składnikowe? Mamy również na przykład Kobeszery, nasza odpowiedź na Coca-Colę troszeczkę. W środku mamy, słuchajcie, kawę. Podnosi lekko ciśnienie i pobudza. Mamy w środku cynamon, mamy kardamon, mamy również cynamon i jeszcze jeden taki fajny składniczek, gałka muszkatołowa. Tak, taki niespotykany, bo nie kojarzący się zupełnie ze słodkim koktajlem. Oczywiście jest sok wiśniowy, więc całość jest w pięknym czerwonym kolorze. Mieszamy z dowolnymi alkoholami. Są oczywiście deklaracje, ale to jesteśmy otwarci, znajomi tak naprawdę mówią, że smakują ze wszystkim dobrze. Wszystko zależy od proporcji. Aha. I pomimo tego, że proporcja jest zdeklarowana na butelce przez nas, zawsze pozostawiamy, trochę jak z tą indywidualnością i z tym, co nas rusza i podnieca, zostawiamy troszeczkę naszym gościom do wyboru. Ktoś woli słodsze, ktoś woli troszeczkę mniej intensywny smak. Pozwalamy im oczywiście to mieszać i tak, żeby zaspokoić swoje własne potrzeby. A wiemy dobrze, że każdy z nas jest indywidualny, żadne przepisy, nie można tego nigdzie sformatować, że tak powinien działać i wyglądać człowiek. Dokładnie. Niestety, więc no może w sumie to stety, bo przez to jest świat bardziej kolorowy. Oczywiście, Spotykamy ludzi, z którymi możemy porozmawiać na naprawdę różne tematy. Problemem jest to, że próbujemy doprowadzić do sytuacji, w której zgadzamy się w czymś, a nie czerpać przyjemność z tego, że mamy różne zdania i różne poglądy. i poznawać tą inność. Eliksir w butelce, fantastyczna opcja, nie ukrywam, że ja też już miałam okazję spożywać. Fantastyczna opcja, żeby faktycznie w zaciszu własnego domu zwieńczyć jakiś przyjemny wieczór O tak. koktajlem jak z najlepszego baru, a tak naprawdę wystarczy zmieszać butelkę z butelką ulubionego alkoholu. Schłodzić ewentualnie lodem. Pamiętajmy, że lód można również wykorzystać w zaciszu domowym, nie tylko do schładzania koktajli. Oj tak, miałabym parę pomysłów na to, co z nim zrobić. Paweł, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Było mi niezmiernie miło, w ogóle rozmarzyłam się tutaj przy Tobie na chwilę, A odpłynęłam. nie zgłodniałaś czasem, bo chyba wiesz, trzeba byłoby to tak. się jednak zaspokoić. Tak, zdecydowanie. Delikatnie. Słuchajcie, potrzeby są po to, żeby je zaspokajać i myślę, że tym oto pięknym akcentem zakończymy nasze spotkanie. Pięknie dziękuję, że byłeś. Dziękuję serdecznie. za Ja zaproszenie. serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową www.secretplace.pl i na naszego Instagrama, no i koniecznie na stronę internetową restauracji Eliksir Zapraszamy. www.eliksir.pl i również na Wasz profil na Instagramie. Tak A jeżeli jest. będziecie w Gdańsku, obowiązkowy punkt, żeby doświadczyć gastroorgazmu. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.